Cześć wszystkim, to znowu ja, Peter. Dzisiaj opowiem Wam krótką historię wypadu w góry. Moim, a w zasadzie naszym celem był siły wierch w Tatrach Zachodnich na Słowacji. Początek tej wędrówki był na wyżernej huciańskiej przełęczy w Białej Skale, w okolicach Zuberca. Nasza ekipa składała się z 3 osób, dla których góry to miejsce wytchnienia od życia w dużym mieście, tak jak my teraz mieszkamy obecnie. Oprócz tego wolności i ponadczasowej piękności otoczenia gór. Coś, co powoduje, że je uwielbiamy i często do nich wracamy. Nasza wędrówka czerwonym szlakiem rozpoczęła się o wschodzie słońca wśród szumów drzew i promieni słońca przebijających się wśród liści, bez zbędnych słów. A tempo na początku było miarowe i dynamiczne. Zdawać by się mogło, że jest to dla nas fizyczne wyzwanie, które trwało dopóki osiągnęliśmy granicę lasu i całkowitego zmiany charakteru tego szlaku. Zaczęły pojawiać się skały i z minuty na minutę odkrywaliśmy coraz bardziej malownicze otoczenie. Ścieżka w kierunku Siwego Wierchu stawała się coraz bardziej stroma, coraz węższa, skalista, a co za tym idzie, ciekawsza. Tutaj oprócz fizycznego wysiłku otwarła się przestrzeń do refleksji nad naszym miejscem w świecie i wartościami, które naprawdę są istotne. Taka wędrówka przynosi nie tylko niesamowite widoki. Nie jest to tak, że tylko zdobywanie szczytów czy wejście na siłę, bo akurat jestem gdzieś w pobliżu na kwaterach, więc sobie wejdę najlepiej w klapkach i z jakimś woreczkiem z Biedronki. Nie, tak to nie jest. Jest to także podróż w głąb siebie. Dostrzeganie piękna w prostocie i docenianie chwil. Jak to śpiewał Ryszard Riddle, wokalista dżemu kiedyś, że w życiu piękne są tylko chwile. No nie wiem jak inni, ale ja tak mam. Oczywiście to nie jest tak, że chodząc po górach wyłączam się i idę jak buddyjski mnich, cały czas medytując. Jest także czas na wspólne pogaduchy, śmieszne historyjki, pozowanie do zdjęć i oczywiście spontaniczną, dziką radość, nie? Idąc w stronę szczytu tym szlakiem, znajdują się tutaj spore ekspozycje, które mogą nieobytym z tym tematem osobom dostarczyć sporych wrażeń, bowiem szlak ten jest urozmaicony przepaściami, wąskimi, stromymi i skalistymi ścieżkami. Znajdują się tutaj kominki skalne z zamontowanymi łańcuchami i klamrami, jednakże nie aż takie trudne do przejścia. Jest ich sporo, bo aż 2. No są też kominki bez takich zabezpieczeń o mniejszej skali trudności. Nawet są tutaj jaskinie, o których mało kto wie. A tak w ogóle to powiem Wam ciekawą historyjkę z tego miejsca o Janosiku, którego znają i Polacy i Słowacy, który, wyobraźcie sobie, zwojował w tych okolicach. I pewnego razu poszedł pod Białą Skalę, którą mijamy idąc na szczyt Siwego Wierchu i swoją ciupaską piznął ze 3 razy, wypowiedział 3 zaklęcia i skały się przed nim podobno rozstąpiły. Więc wszedł do środka i postawił tam zrabowany skarb. No jeśli nie znamy tajemniczych zaklęć, to niestety nie otworzą nam się te skały. No a szkoda, bo kasa by się przydała. No mnie w szczególności. Swego czasu przed II wojną światową ponoć były tutaj poszukiwania tych skarbów na szeroką skalę. Lecz nikt nie znalazł tej kosztowności. No chyba, że znalazca nic nie powiedział nikomu, co nie może dziwić. A wracając do wędrówki, to muszę Wam powiedzieć, że nauka pokonywania przeszkód na szlaku przekłada się na umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami w życiu codziennym. No, często gęsto tak bywa. Jest to taka droga do odkrywania własnych granic i możliwości wyjścia ze strefy komfortu, bo nie zawsze jest tutaj taka dobra pogoda, która nam towarzyszyła.
Czasem tak wieje, że trzeba prawie na czworaka iść. Czasem jest burza z piorunami. I też trzeba gdzieś się chować. Lub też jest taka złowroga cisza, że obawiasz się, czy gdzieś coś się zaraz nic złego nie stanie. Zdarzają się także tutaj takie mgły gęste jak mleko. I wtedy trzeba zadecydować, idziemy dalej albo wracamy. No ale mnie już nieraz doświadczyły góry, że no nie ma co ryzykować, czasami trzeba odpuścić. No ale no, umówmy się, góry naprawdę w trudnych warunkach kształtują nam charakter. No, pomijając to, tak sobie w ogóle myślę, że zdobycie tego szczytu jest dobrym pomysłem na przetarcie sobie szlaku w zdobywaniu trudniejszych tatrzańskich szczytów. Dlatego, że nie jest tu aż tak wysoko. Nie ma zbyt dużo trudnych miejsc tutaj. Powiem wam, że jest nawet wręcz idealnie na zdobywanie właśnie takich pierwszych tatrzańskich doświadczeń, tak według mnie. No. Podczas takich wędrówek jak na Siwy Wierch, mając takie same górskie flow, nie jest istotne, że mamy różne charaktery, poglądy i osobowości, bo one w zasadzie współistnieją i wzajemnie się uzupełniają. W górach niezmiernie ważne jest to, aby ufać osobom, z którymi się idzie. Niezależnie od tego, gdzie pracujemy, czy kim jesteśmy, wszyscy możemy znaleźć wspólny język i razem osiągnąć założony wcześniej cel. W zasadzie to jeszcze przed wyjazdem w góry wiemy, czy z kimś można spokojnie jechać, czy raczej sobie odpuścić. Są też i samotni wędrowcy, którzy wolą być sami z naturą niż w towarzystwie innych ludzi. No ale to już inny temat na rozmowę. Dzięki wszystkim za oglądanie mojej wędrówki na Siwy Wierch z taką małą rozkminką życiową. Hej!